Witam widzowie, razem z wami odpalam grę Train Sim World 5. Jak widzimy, postacie bliźniaczo podobne z Train Sim World 4. No, jak widzimy, bliźniaczo podobne wszystko do poprzedniej wersji. No ale cóż, no, początkujący jestem. Szkolenie tak samo. Widzimy, chyba będzie podobnie. No, uczymy się. Embarking on a new career is always exciting. Today you're joining the list of people who work on the railways, keeping the world's people and cargo running smoothly. There's a lot to learn, but you'll be taking it step by step. Let's start by looking around. Find each of the markers and look at them. Bliźniaczo podobne jest do czwórki. Before you get to the trains, take a quick tour of the facility here and learn the basics of moving around on foot. Your current objective is shown in the top left of the screen. You've just been awarded some action points. These are displayed in the top right corner of the screen and count towards your overall experience level for the game. Wprowadzenie bardzo This is one podobne of jak the w many czwórce. good tasks you can discover. Keep an eye out for other tasks that will ask you to place, collect, or fix a variety of things. Head into the main building. Walk over to the waiting area. You can pause at any point to review objectives and a lot of other information about what's happening at the moment. Try it now and then return to the game after you've had a look round. Now that you've covered some of the basics of moving around and interacting with the environment, let's take a walk through the building and find the trains. No, a jeszcze tutaj spacerek. No, budynek ładny. No i co? To samo co w czwórce. This is Central Square. From here you can explore the main training center depot and surrounding yards. Parowozik. Your journey operating trains is just getting started here at the training center. Remember, you can always come back here from the main menu to refresh your knowledge if you're unsure about anything. Parowóz dokładnie ten sam. Powiem wam tak, ostatnio miałem jakieś problemy z logowaniem. No dobrze, kontynuuj. Ostatnio przeinstalowałem system i okazało się, że wszystkie ustawienia, które miałem w czwórce, muszę rozpoczynać od nowa. Wszystkie misje. In this training module, you'll learn about the on-screen overlay known as the heads-up To mnie display. trochę zniechęciło. You'll see it when you're in control of a train. You can configure a range of parameters for the HUD that affect how it looks in the game's settings.
In this tutorial, you're going to take a look at the two main types of HUD and make a first choice of which one you prefer. No, tego składu akurat nie pamiętam. Get started by Welcome to the most important seat in the train. Before you can start learning how to Aha, make the był train podobny. move, you're going to need to understand what the HUD is telling you. A, There are three types of HUD. The one you're seeing now is the normal HUD. czytałem You'll learn that opinie first, and then take a look at the minimal HUD next. niektórych graczy, że to There jest is also takie a simple HUD, which is essentially a cut down version tylko of the skok na normal. kasę. No i trochę takie The HUD wygląda is a to. guide to show you what the train is doing, Nic how za you wiele do nie it, zmieniono. and what your next objectives are. You can tune what's shown here using the game settings. The main part of the normal HUD is the speed display in the A bottom right. wypuszczono nową wersję. Your current speed is indicated by a white bar that will appear on the outside of the speedometer, and there is a red mark that indicates the maximum permitted speed. This is the direction display. An arrow will indicate the forward, reverse, and neutral directions. A cross, or X, means the reverser is currently either not inserted or in the off position. This is the power display. A number will indicate what position the power or throttle control is in. If the display is white, it refers to power. If the display is yellow, it means powered braking or dynamic braking. If the display is red, then the throttle is currently locked out and you will need to take steps to release the lock before power can be applied. You can learn about troubleshooting elsewhere in Training Center. These are the brake indicators. The exact one shown will vary by train and will often be visible in the train itself on the various gauges. These gauges tell you what is happening in the braking system. The most important one is the BC, or brake cylinder. In most trains, when this reads 0, that means the brakes are released. Anything else, and the brakes are applied. In the top right is the track monitor. This shows you the line ahead and allows you to see all the signals and speed limit changes that you're approaching. By default, the track monitor shows the signals with their actual red, yellow, or green aspect. But when you get more confident, you can hide this information via an option in the game settings. As you accelerate, the track monitor will extend its look-ahead distance so you can see much further ahead at higher speeds. This is all done automatically. No dobrze. Now that Dla you're graczy, familiar with którzy the normal HUD, it's time to take a grali look w at the czwórkę, minimal myślę, HUD. że nie ma nic You can nowego change this tu. via the game settings, but for this tutorial the game will change it automatically. You can see that most of the HUD is now gone. You are left with basic information in the top left corner. The minimal HUD immerses you in the experience of driving the train. Use the train's real gauges as much as possible. In the top left corner, you will see the information about your next objective and some limited information about what the train's doing, such as your current speed, the speed limit, and the gradient. Use the game settings to add and remove information from the minimal HUD. With less information, you'll find driving more challenging, but also more immersive and rewarding. Experienced players might prefer the minimal HUD, especially when driving from the cab view. The normal HUD is ideal for newcomers or anyone who wants to drive from an external camera. You can switch HUDs in game settings. Do you want to start with the normal HUD or minimal HUD? That concludes this module. If you wish to replay it, you can come back to it at any time via the training center. No, pojechałbym coś. Tu zaloguj się na konto.
Ruch pociągiem. In this training module, you're going to learn how to make a train move and then bring it to a stop. Jeździliśmy tym. For this exercise, you'll be using a British Class 323 electric multiple unit. It's a great train to get started with as the controls are quite straightforward. This module will get you used to the feel of the train and its controls. While many trains have different controls and are operated in different ways, there are basically always 3 controls that are common and are required to move the train. The reverser chooses the direction you're going to No to move są in. jakieś moje It pierwsze often has wrażenia. 4 positions: off, forward, neutral, Ale and jakbyście mnie reverse. pytali o radę, The brakes are used to slow or stop the train. to There chyba are nie, potentially multiple braking tak na systems you szybko can find nie in polecam different chyba. No trains, w and you can czwórce read to more wszystko about było. that in other sections of the training center. For Tam now, też można the było Class dokupywać na 323 DLC has a very nowe simple trasy. braking system. The throttle controls how fast the train accelerates. In this train, the throttle and brakes are controlled by a combined power and brake handle. Moving the handle in one direction will apply power. The middle position is neutral and does nothing, and then the other range applies the brakes. You will find in some other trains that the throttle and brakes are on separate handles. Before you go any further, set the headlights for daytime running and ensure the tail lights are off. Tu światło przednie dzienne, a tylne wyłączone. We want to move the train forwards, so set the reverser to the forwards. Now pull the combined power and brake handle towards you to release the brakes and apply power. In the bottom right and in the center of the speedometer gauge, you can see a little ball. This is the accelerometer and will move up or down to indicate whether you're speeding up or slowing down. Kilometrów. Now that you've reached your target speed, you can move the throttle control back to the center. When it comes to stopping trains, the specifics of each train can be quite different. However, the basic process is fundamentally the same. Bring this train to a complete stop by moving the power brake handle into the braking range. The amount of braking you will need to apply also varies depending on whether you're going uphill or downhill and how heavy your train is. Knowing the right amount to apply will come with practice and experience. Stopping a train is one of the biggest challenges of controlling it, particularly stopping it in the right place. That concludes this module.
If you wish to replay it, you can come back to it at any time via the training center. Dobrze, drodzy widzowie. Nieprawidłowa sesja. Zaloguj się na konto. Dobrze, drodzy widzowie, może później. Wstecz. Menu główne. Może coś przejedziemy się. Special Edition. Nie, tu bez zalogowania. Strona główna, podróż do życiorysu. In this training module, you'll be learning basic passenger operations in this Class 323 electric multiple unit. Przegląd, escape wstecz. Rozgrywka, narzędzia, podstawy. This part of the training center. Tu mam sterowanie, opcje. Zakończ grę. Nie, do pulpitu aż nie chcemy. Menu główne, tak. Chciałbym już pojechać konkretnie. Wybierz trasę, szybka rozgrzewka. Centrum szkoleniowe. Tu amerykańska kolej. Los Angeles, San Bernardino. Zróbmy scenariusz. Może półgodzinny. No, zacznijmy. Pierwszy scenariusz. I myślę, że po tej misji już powinniśmy wiedzieć. Czyli tutaj musimy dostarczyć pusty skład. Zima. Zróbmy tą misję. Wtedy nie miałem DLC na Szkocję wykupioną. Bo to jest chyba szkocka kolej. Wchodzimy. Zamykamy. Nigdy tym nie jechałem. Tu samouczka. Cóż, tu każecie nam baterię uruchomić. Napięcie, widzicie, idzie do góry. Klucz główny włączony. Neutralny na początek. Pięć sekund aż. Ustaw pantograf w pozycji góra. Do góry. Naprzód.
Oświetlenie nocne. Poczekaj na sygnał do zmiany. No wszystko fajnie, jeszcze byśmy musieli tutaj wycieraczki. Wycieraczki. Jedź przez lokalizację. No, jedziemy P1. 17 mil mamy próć dzisiaj. Zobaczmy z zewnątrz, jak to wygląda. No, zima. No, muszę stwierdzić to obiektywnie i z przykrością. Osoby, które były nastawione na nowy produkt, no na pewno jest tam trochę zmian, ale to jest odgrzewany kotlet. Kto lubi odgrzewane kotlety? Powiem jeszcze, zupa odgrzewana czasem smakuje lepiej, ale odgrzewany kotlet już niekoniecznie. Przycinka też tam drobna, ale w miarę płynnie to chodzi. Możemy 100 jechać, 90. No. Jeszcze. Weźmy. No przynajmniej światła lepiej świecą w tej wersji. Akurat trafiliśmy na misję nocną. No na pewno kilka osób to na tapetę weźmie, z kilku streamerów tą grę. Będziecie mogli może, tak jak mówiłem, wszedłem razem z wami tutaj, nie przygotowałem się do tego, weszłem z marszu. Zasiadłem z wami do tej gry. No i widzicie, jakichś problemów tutaj z grą, z obsługą nie mam.
No ale powiem wam, w czwórce nie miałem przecinek, tutaj mam przecinki. Sprzęt mam dużo lepszy. Też jest to troszkę irytujące. Kupujemy coraz lepsze komputery po to, żeby nie było przycinek. A przycinki się zdarzają. No, znowu przycinka. No, czyli też jest to jakaś wskazówka dla was. W czwórce przynajmniej płynnie mi działało wszystko, no czasem tam jakieś drobne. No tutaj, no ta Szkocja, no wiadomo, też każda plansza chyba jest robiona przez innych deweloperów. Niektóre mogą być lepiej zoptymalizowane, niektóre gorzej, no ale takie co jakiś czas takie przycięcie. O, widzicie. To nie, to w złym kierunku to idzie. No, możemy się rozpędzić do tych 100. Kupujemy jakieś tam produkty. No i chcemy jak najlepszy efekt mieć grę, która płynnie działa, a nie która co jakiś czas. No, ostatnio już w Simrailu chyba poruszałem temat wycieraczek. Może ta wycieraczka chodząca powoduje, że co jakiś czas nam przytnie. No, ale mimo wszystko to tak nie powinno działać. O, przed nami czerwone światło, nie, zrobiło się żółte. No, niczym się nie różni gra. No, nie spodziewajcie się tu cudów. To być może lepiej już zostać przy tej czwórce. No to są takie pierwsze wrażenia dzisiaj. Zobaczymy też, jak będzie takie bardziej scenariusze dzienne, jak to będzie wyglądać. Akurat randomowo tutaj uruchomiłem i widzicie taki śnieżny krajobraz za oknem. Jeszcze takie małe okienko. Akurat w tym szkockim składzie. No jak to Szkoci poskąpili na oknie. Jest małe okienko, przez które maszynista musi sterować całym składem. No to też jest jakieś chore, powiem szczerze, w tych szynobusach, że pole widzenia jest tak zawężone. To już też u nas to mówiłem odnośnie bodajże Elfa. Taka poprzeczka solidna jest, no a tu co w Szkocji mamy powiedzieć? Dopiero im okna poskąpili. O, zaraz setka, my możemy 90. To podkręcamy. No światła chociaż lepsze są. Najważniejsze, że uruchomiliśmy tą maszynę.
Ile mamy jeszcze? 8 mil do celu. No za dużo nie widać w tej chwili. Być może wycieraczki możemy... No tak jakby nie padało w tej chwili śnieg, już nie zostaje na szybie. To zobaczmy, może przycinki się skończą. Drobne, bo drobne, ale zawsze przycina. O, teraz no pokazuję tutaj jeszcze dodali ikonkę w prawym dolnym rogu ukształtowania terenu. Spadek jest w tej chwili. No, zaraz 100 będzie. Tak jest, 100. Sześć i pół mili, no to jest dość duża prędkość, chyba 160 w tej chwili. No, Szkocja przycina w każdym razie. Są drobne przycinki. Jeżeli macie ciut gorszy sprzęt, to możecie nie mieć przyjemności z gry. Ja mam kartę graficzną RTX 4060 Ti. No i tak to działa. Możecie zobaczyć, jak przy takiej karcie, że czasem zdarzają się przycinki. No, będziemy testować. Z czasem może skuszę się też na wymianę karty. No nie ma tak... No nie ma źle, no ale... Ale co, ja jestem wymagającym użytkownikiem. Co jakiś czas te przycięcie mnie trochę irytuje. Bo są gry, które są zoptymalizowane bardzo dobrze. No tutaj dużo przypuszczalnie ten filmik mi oglądalności dzięki niemu nie przybędzie. No niestety włączyłem nocną. A, czyli jedź przez lokalizację, czyli będziemy jeszcze... Czyli to jest tylko przejazd, przelocik przez tą miejscowość. No 40 zaraz, to możemy troszkę już faktycznie zabrać mocy. Niech on samoczynnie wyhamuje nasza maszyna. No tym bardziej, jeżeli jest animacja przez takie... ten krajobraz przez takie wąskie okienko, no to nie powinna być taka sprzętożerna, że tak powiem. I powinno to w
takim małym okienku mniej obciążać sprzęt. No ale na tym to polega. Testujemy gry o tematyce kolejowej, testujemy, porównujemy. Uważam, że 4 była fajna. No nie miałem wykupionej tamtej Szkocji, może tam Szkocja też była ciut gorzej zoptymalizowana. Będziemy porównywać nadal. Z 40. Dobra. No i przejeżdżamy przez tą miejscowość. I co teraz? 14 mil, zatrzymanie w lokalizacji. I mamy ostra jazda, jeszcze 14 mil. Zaraz nam podniosą prędkość. No typowo angielska pogoda. No. Chociaż szkocka, no nie wiem, tyle śniegu w Szkocji? Aż takie zimowe scenariusze? A, mamy już 100. Dobra, rozpędzamy maszynę. Taka zima w Szkocji dzisiaj. To wygaszony skład, ciemno jest. No, próbujmy zapalić w składzie. Dobra, bo nam się tu rozpędza. No, zaraz będą ograniczenia niestety. 85. Bo teraz za dużo nie widać. No chciałem tą Szkocję, bo poprzednio nie miałem wykupionej. Chciałem zobaczyć te szkockie szynobusy. O, tu trafił się jak na złość przy prezentacji gry. Nocny scenariusz. Teraz zjazd, ale skład hamuje, a zaraz 100 wejdzie to. O, kolejny przystanek jakiś mijamy.
Aha, setka już, dobra, żeby opóźnienia nie robić, mamy 6 minut na żeby dotrzeć do Watford. Czyli co, troszkę samouczka pojeździliśmy, przejechaliśmy pierwszą trasę i uznaliśmy, że to jest ten sam projekt, trochę tutaj pozmieniali wygląd na ekranie tych pomocy. Zaraz będzie setka. 100 mil na godzinę. To już jest poważna prędkość. Tak jest, mamy setkę. Czerwone światło, 7 mil, to chyba nie, to jeszcze nie. Dobra, zmieniło się. O, skład nam samoczynnie wyhamuje. Do tych 90 widzicie ograniczenie. Nie wiem, co niebieskie to powinien być jakiś przystanek chyba. Będziemy mijać. Tak jest, kolejna stacja. Robimy tylko przelocik, dostarczamy pociąg dzisiaj. Scenariusz taki mamy, że pusty pociąg prowadzimy, dostarczamy go do jakiejś tam stacji. Nie dotarłem do takiego scenariuszu w 4. Piszcie, może to był dokładnie takie same scenariusze były, może to jest powielone. Tylko dostaliśmy tutaj inne czcionki przy pomocach. Tak jest, 90 już mamy, spada nam prędkość, a znowu przycinka. No nie ma się co przerażać, że tyle mil mamy do przejechania. Tutaj mamy luksus z dużą prędkością, możemy przelecieć tą trasę. No tak całkiem nie zamykam się na tą grę, no fajnie jeśli jest czasem z zagranicznymi pociągami też pojeździć. Pamiętacie, w 4 chwaliłem, że mi nie przycina, że czasem się zdarza, że gra dobrze zoptymalizowana. No tutaj już tego nie powiem, mam dużo lepszy sprzęt. Jeżeli bym na swoim starym sprzęcie tą grę puścił, no to by było jeszcze gorzej chyba. Powoli dojeżdżamy. Kolejny przystanek. Szybki przelocik, później 90, 70. Takie śnieżyce w Szkocji mamy. Nocny kurs szkockim składem.
3 mile. Możemy się jeszcze troszkę rozpędzić. No, 2 mile, tutaj ten wyświetlacz u góry 1,6 mili pokazuje nam odległość do przodu. No, jesteśmy po czasie. No, to światło też słabo w tym tunelu. Co tak ciemno? No są mocne. Ten efekt jakoś w tunelu był. Dobra, zatrzymanie się już powoli. No dość szybko jedzie. Wycieraczki możemy z powrotem. Co to za stacją nam się każą zatrzymać? To przyspieszmy troszkę. Sześćset yardów. Dobrze, już widzimy niebieski znacznik, troszkę za wcześnie przyhamowałem. No, trasa też z powodu tego wąskiego okna też może nie do końca mnie się podobała, no ale cóż. Tak padło na pierwszą jazdę. Jesteśmy na miejscu.
maksymalna siła hamowania. Nastawnik. Wyłączony. Kluczyk wyłączony. Co jeszcze tutaj? Kurczę, ciemno tu. Co jest? Zajmij miejsce jest na siedzeniu maszynisty. Aha, czyli w drugą stronę powinniśmy przejść, tylko ja tu nie mogę chodzić. No co, ja są stanął na siedzeniu chyba. Wycieraczkę wyłączymy. No co jest? Chcę wyjść. Halo? Wypuśćcie mnie. W ogóle przydałoby się jakieś oświetlenie tej kabiny. Jest tu takie coś. Straszna lipa. Dobra, już 76 yardów. No mam przejść na drugie ten. Ale wstaje i facet, nie wiem, albo jest taki wysoki. No nie mogę nim się poruszać. No, coś nie działa to. No siadam, no dobra, ale ja nie chcę tu siedzieć, chcę wstać. Sprawdzę. Widok sterowania. Lokomotywa. Wstępny punkt docelowy F8, niższy bieg.
Oświetlenie kabiny. Literka L. O. No dobra. O, facet wisi. Stał z kabiny i wisi. No chcę iść, halo. No nie zaliczył tu. Nie umie wstać. Jeszcze raz tu spróbujmy. Przewodnik sterowania. Chodzenie. No to strzałka, interakcja, kłócanie, latarka. A może kłócanie? Ruch do przodu, W. Ruch w lewo. WSAD. No nie wiem. Facet na siedzeniu stanął. No dziwna sprawa. Teraz już usiąść się nie da. No nie da się nic zrobić. Jeszcze ostatnie podejście. Stara się być cierpliwy. Klawisze zostawili. Konduktor, obrotnica, sterowanie. Kamera. Kamera nas nie interesuje w tej chwili. Chodzenie. Aha, przytrzymaj i przeciągnij komponent. Nie działa to, drodzy widzowie. No jestem zażenowany. No widzicie, tutaj jakieś są problemy. No on po prostu wstał z siedzenia i co? No stanął na siedzeniu, gościu. No teraz nie mogę nic zrobić. Klawisz E, interakcja, nie da się nawet usiąść już. O, mogę się oddalić. Klapa, widzowie. No cóż powiedzieć. Czy kupić tą grę? No być może trzeba poczekać, aż poprawią wszystkie błędy. Jestem zażenowany. Wypuszczają produkt nie do końca przetestowany. Będę starał się jeszcze raz do tej gry podejść. Zapraszam na kolejne materiały. No muzyka fajna, ale co z tego? Special Edition. Tu przynajmniej po coś te poziomy służą, jak widzicie. Ale żenada, że takie błędy.
Zapraszam na kolejne materiały. Zapraszam do subskrypcji. Jeszcze wrócimy do tej gry. Trzymajcie się. Do zobaczenia.